Witajcie serdecznie. Wreszcie się przejaśnia. Czas najwyższy nagrać czwartą część o Azjairze. Dziś Wam pokażę, jak ustawić opcję plan. Więcej szczegółów podczas wystawiania mojego sprzętu. Serdecznie zapraszam. Nie zapomnijcie o subskrypcji i o łapeczkach w górę. Na początku kilka słów o sprzęcie, z którego będziemy dzisiaj korzystać. Jest to Newton Skywatchera 8-calowy i jest on zamontowany na montażu HEQ5. Do tego jest podłączona kamera chłodzona 294 MC Pro. No i oczywiście wiadomo, nasz komputer Asia Air. No dobra, to ja w tym czasie wystawię swój cały zestaw i opowiem Wam, do czego służy opcja plan. Opcja plan, tak jak sama nazwa wskazuje, służy nam do zaplanowania całej naszej sesji astrofotograficznej. I teraz na przykład mamy sytuację taką, że wcześnie rano musimy pójść do pracy, albo nie mamy czasu na to, żeby spędzić całą noc przy teleskopie i w ten oto sposób przez komputerek Asia Aira mamy możliwość zaplanować sobie całą sesję fotograficzną przez całą noc. Równie dobrze, jeśli mamy ochotę fotografować jeden obiekt, a jest on widoczny na niebie późno w nocy, nie wiem, na przykład od 2, od 3 i chcemy go fotografować do godziny czy tam 5 czy 6 rano, w zależności od tego, jaka to jest oczywiście też pora roku, to też możemy to ustawić i wtedy normalnie idziemy spać, a w tym czasie cały nasz zestaw łącznie z tym Asia Airem robi za nas, tak można powiedzieć brzydko, brudną robotę. Jak to wygląda, pokażę Wam dzisiaj. Jak zaplanować całą sesję, też Wam dzisiaj pokażę. I ustawimy właśnie opcję plan oraz kilka obiektów. Tak próbnie, żebyście mniej więcej w skrócie zobaczyli, o co tutaj chodzi. Jak już nasz sprzęt wystawiliśmy, sprzęt został już wyważony, no to wiadomo, uruchamiamy naszą aplikację Asia Air. W pierwszej kolejności trzeba zrobić alignację na gwiazdę polarną. Tutaj to nie będziemy przedłużać, ja tutaj przyspieszę. I jak mamy tutaj już wszystko ustawione, to z menu głównego wciskamy opcję plan i tutaj w planie wszystko się ustawia. Wciskamy 3 takie kreseczki, które są pod planem i mamy taki duży plusik. Ten duży plusik wciskamy i sobie możemy właśnie u góry przez lupkę wpisać obiekt, który chcemy, albo wybrać z listy. Ja zawsze sobie obiekty wpisuję. Wezmę sobie, myślę, że na początek będzie C4. Wpisujemy C4, wybieramy dany obiekt. Musimy tutaj potwierdzić tym ptaszkiem na dole po prawej stronie i wciskamy ten plusik, który nam wyskoczy na tym ekranie. Tutaj wpisujemy sobie w pierwszej kolejności wszystkie dane, jakie są nam potrzebne, czyli mamy czas ekspozycji, gain i ilość klatek, ile będziemy chcieli, aby nam nasz montaż, nasz cały zestaw zrobił. I na dole po lewej stronie mamy pokazany czas, ale to jest czas, jakby to teraz wystartowało, a my będziemy ten czas potem zmieniać. Dobrze, mamy pierwszy obiekt tak jakby ustawiony. Wciskamy sobie znowu lupkę u góry i wpisujemy sobie na przykład kolejny obiekt. Myślę, że NGC 2276 będzie dobrym obiektem. Oczywiście też go musimy zaakceptować ptaszkiem. I znowu taka sama sytuacja. Musimy wpisać wszystkie dane, czyli czas ekspozycji, gain i ilość klatek, ile chcemy zrobić. I wychodzimy strzałką i ten obiekt już mamy jako drugi. Możemy sobie kolejny obiekt ustawić, czyli taka sama sytuacja. Znowu wciskamy lupkę, wpisujemy sobie obiekt, który nas interesuje. Będzie to M81, galaktyka. Znowu wciskamy plusik i
ta sama sytuacja. Wpisujemy czas ekspozycji, gain, mnie to jest 120 i ilość klatek. Ja tu wpisuję po kilka klatek, żeby po prostu Wam tylko pokazać. No i jak już mamy to zrobione, znowu strzałeczką po lewej stronie wychodzimy. Mamy 3 obiekty. Ustawimy sobie jeszcze 4 obiekt. 4 obiekt to będzie NGC 1502. Wciskamy na dany obiekt. Oczywiście znowu musimy zaakceptować. Taka sama procedura, pokazuje nam się plusik. Wymieramy sobie tutaj klatki, czas naświetlania. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby u góry była ustawiona opcja Light. I co? No, mamy to też już ustawione. Znowu się cofamy. I teraz widzimy obiekty, które żeśmy wybrali. Mamy oczywiście tutaj ustawiony nasz obiekt pierwszy C7, NGC 2276, M81 i NGC 1502. I na dole mamy podany czas, kiedy zaczynamy i kiedy nasza sesja się kończy, ale to będziemy zmieniać, dlatego u góry po prawej stronie właśnie taki znaczek wciskamy. I tutaj mamy bardzo ważne informacje, które nas będą interesowały. Mamy tutaj opcję Auto Guiding, co oznacza, że automatycznie guiding będzie się ustawiał. Mamy opcję Auto Meridian Flip, czyli jeśli będzie trzeba, to po prostu teleskop sam nam się obróci. I najważniejsza opcja to jest opcja właśnie Start i End. Tutaj ustawiamy właśnie czas. Wciskamy ten start i w starcie ustawiamy sobie godzinę, o której nam ma zacząć się cała sesja, cały plan. Ja sobie ustawię tutaj na godzinę 23:10 i teraz jak z tego wyjdziemy, wciskając obojętnie gdzie na ekranie, to automatycznie widzimy, że po lewej stronie, tam gdzie mamy C7, automatycznie zmieniło nam godzinę. Mamy teraz podaną 23:09 i tam gdzie mamy NGC 1502 pokazuje nam, o której godzinie nam się skończy sesja. I teraz wychodzimy tak jakby do menu głównego i tutaj w menu głównym po prawej stronie u góry mamy zaznaczone takie dwa jakby pola. Pierwsze to jest target. Target to znaczy, że mamy tak jakby 4 obiekty, na którym będziemy dzisiaj fotografować. Tutaj możemy ustawić sobie na 2 obiekty, na 5 obiektów, na 3 obiekty, na 1 obiekt. Czyli te pierwsze pole pokazuje nam, ile mamy obiektów do fotografowania. Druga ta wartość poniżej, tam gdzie mamy napisane C7 0/3, to znaczy, że pierwszy obiekt, jaki będziemy fotografować, jest to C7 Galaktyka i ile zdjęć będziemy wykonywać. Czyli mamy zrobione 0 zdjęć, a mamy do zrobienia cała sesja tego targetu, czyli pierwszego celu, pierwszej tej galaktyki, to będą 3 zdjęcia. Jeśli mamy już wszystko gotowe, wciskamy te białe kółeczko, pokazuje nam się jeszcze raz cały nasz plan i nasze ustawienia. I na wszelki wypadek możemy jeszcze tutaj wszystko pozmieniać. Ja tutaj najczęściej już nic nie zmieniam, zostawiam tak jak jest i po prostu idziemy dalej. I teraz pokazuje nam po prawej stronie na dole, jaki jest czas do rozpoczęcia naszego planu. I tutaj najczęściej właśnie w tym momencie zostawiamy cały zestaw, nic nie ruszamy, nic nie dotykamy, idziemy spać, albo idziemy do pracy, albo nie wiem, idziemy bawić się, nie wiem, na imprezę, czy nie wiem, oglądać film sobie. Teraz od tego momentu Asia Air sam za nas wszystko będzie robił. To teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Sesja już wystartowała. W pierwszej kolejności montaż kieruje się na pierwszy obiekt, jaki wybraliśmy, czyli na naszą C7. W momencie, jak on już będzie nakierowany na ten obiekt, zobaczy, sprawdzi dokładnie, czy de facto jest faktycznie na tym obiekcie i w drugiej kolejności zostanie uruchomiony guiding. Zrobi całą kalibrację i w momencie dopiero jak guiding zostanie już uruchomiony i zacznie działać, to wtedy dopiero wystartuje nasza sesja. Guiding już nam pracuje.
W tym momencie też można zauważyć, że sesja wystartowała. Pierwszy obiekt już nam się foci. Tutaj ustawiliśmy pierwszy target na 300 sekund, czyli mamy 3 zdjęcia po 300 sekund. Ja tutaj przyspieszę, żebyśmy nie musieli czekać i pokażę Wam rezultat pierwszej klatki. Pierwszą klatkę mamy już zrobioną. Widać, że nasz plan funkcjonuje. Mamy na zdjęciu galaktykę C7. Aktualnie od razu zaczyna startować drugie zdjęcie. I tak właśnie wygląda nasz plan pierwszego obiektu. Potem będzie trzecie i po trzecim od razu powinien przejść nam na kolejny obiekt. Pierwszy obiekt nam już dokończa się fotografować. Tutaj już widzimy, że trzecie zdjęcie jest już robione, w sumie jego końcówka. I w momencie, kiedy on skończy robić trzecie zdjęcie, a następuje to właśnie w tym momencie, trzecie zdjęcie zostaje zapisane, czyli ostatnie zdjęcie z pierwszego obiektu, i w tym momencie guiding zostaje zatrzymany i teleskop idzie teraz na kolejny obiekt. Tym kolejnym obiektem jest NGC 2276. Tutaj jest sytuacja podobna. Też w pierwszej kolejności musi się ustawić na obiekt. Czekamy na guiding i w momencie jak guiding wystartuje, to będzie taka sama sytuacja jak z pierwszym obiektem, czyli będzie robił 3 zdjęcia drugiego obiektu. Guiding tam już wystartował. Zdjęcie po 300 sekundach też już mamy zrobione. Widać tutaj bardzo ładnie obiekt NGC 2276. Oczywiście często zdarza się, że pierwsze klatki są zawsze troszeczkę pojechane, gwiazdy są niewyraźne, troszkę rozciągnięte, ale mi się wydaje, że to jest po prostu spowodowane tym, że w momencie, kiedy guiding startuje, od razu jest uruchamiana sesja, a jak wiadomo, czasami trzeba troszeczkę poczekać, żeby guiding tak jakby się uspokoił. Dlatego ja w sumie na to nie zwracam uwagi, bo pierwsza klatka najczęściej idzie do wyrzucenia, a wiadomo, sesję nie ustawiamy na jedną czy na 2 klatki, tylko ustawiamy na kilkadziesiąt, jak nie na kilkaset klatek. No dobrze, przejdziemy teraz do trzeciej klatki, już końcówki trzeciej klatki i zaraz będziemy fotografować trzeci obiekt. Naszym trzecim obiektem jest galaktyka M81. Tutaj akurat widzimy, jak nasz teleskop nakierowuje się już na ten obiekt i procedura jest taka sama, czyli w pierwszej kolejności zostaje uruchomiony guiding i po chwili zostaje uruchomiona nasza sesja. Tutaj też przy okazji zwróćcie uwagę na to, że wszystkie obiekty są w kadrze, czyli można powiedzieć, że ta opcja plan bardzo fajnie działa i myślę, że każdy będzie zadowolony z tej opcji fotografowania naszego nieba. Tutaj oczywiście czas przyspieszę, żeby Was nie zanudzać. Tutaj mamy już końcówkę pierwszej klatki naszego obiektu, czyli M81. Widać bardzo ładnie, galaktyka jest w celu, praktycznie na samym środku kadru. Gwiazdy są ładne. No i tutaj mamy końcówkę drugiej klatki. Troszeczkę długo się ładuje czasami, nie wiem czym to jest spowodowane, ale po chwili będziemy widzieć, jaki jest rezultat. Widać, że klatka jest praktycznie identyczna. No i po trzeciej klatce jest zmiana obiektu na nasz ostatni, czwarty cel, czyli NGC 1502. Procedura identyczna jak wcześniej, to już nie będę tego powtarzał. Tutaj tylko w skrócie szybciutko pokażę Wam poszczególne klatki. Tu mamy pierwszą klatkę NGC 1502. Tutaj jest druga klatka. Wszystkie praktycznie wyglądają identycznie. Tu jest trzecia klatka i mamy ostatnią klatkę. I teraz
następuje koniec całej sesji, czyli w momencie, kiedy zakończy się robienie ostatniej, czyli 5. klatki. Klatka jest zapisywana, guiding, jak widzicie u góry, jest już zatrzymany i teleskop, ponieważ wcześniej ustawiłem, żeby wrócił do swojej pozycji startowej. Przed chwilą dostaliśmy właśnie informację, że został, tak jakby wrócił do domu, czyli został zaparkowany. I teraz tutaj możemy różnie sobie poustawiać tam jeszcze. Możemy zrobić tak, że Asia Air może nam się wyłączyć, chłodzenie kamery może nam się wyłączyć. No i w sumie tylko tyle. Myślę, że filmik się podobał, jest przydatny. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do łapeczek w górę i do subskrypcji. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego mojego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!